Cześć! Witam Was wszystkich ponownie. Pod moim ostatnim dłuższym filmem odnośnie przemyśleń o ładowaniu ogniw LFP widziałem, że wywołałem dość spore poruszenie, jeżeli chodzi o obsługę, o pracę na magazynie zbudowanym na takich ogniwach. Chciałbym kontynuować ten temat dzisiaj z Wami. Na wstępie tego filmu podkreślam, że tak jak wcześniej nie jestem ekspertem odnośnie tego typu ogniw i nie jestem ekspertem w ogóle od ładowania akumulatorów czy ogniw, więc moich przemyśleń, moich wniosków nie traktujcie tu jako taką swojego rodzaju wiedzę. Ja powoli z czasem zaczynam stopniowo rozumować, na jakiej zasadzie ta technologia działa i chciałem w dzisiejszym materiale podzielić się z Wami moimi kolejnymi przemyśleniami na ten temat. Dzisiejszy film chciałem troszeczkę w inny sposób Wam zobrazować. Nie jestem w stanie tu dobrze określić, czy mi to wyjdzie, czy nie wyjdzie, ponieważ cały czas zastanawiam się nad tym, jak dobrze w analogiczny sposób pokazać Wam, w jaki sposób ja rozumiem technologię LFP. Do tego celu, żeby na przykładzie takim wizualnym pokazać Wam, jak rozumiem tę technologię, przygotowałem tutaj rekwizyty pewne i będziemy na przykładzie właśnie tych rekwizytów pokazywać, jak technologia LFP działa. Mam nadzieję, że tak działa w rzeczywistości, ale podkreślam, że jeszcze nie jestem tego w 100% pewien. To tylko takie moje rozumowanie na ten temat. A więc zabierajmy się do pokazywania, a właściwie Wy oglądajcie, a ja będę Wam pokazywał. Wszystkie komentarze mile widziane, bo musimy dobrze wytłumaczyć sobie, jak ta technologia działa. I podkreślam, że ja też się uczę. Nie jestem ekspertem. A więc zaczynajmy. Do pokazania, jak rozumiem technologię LFP, mam tu dwie szklanki i mam taką wagę kuchenną. Waga kuchenna nie jest super precyzyjna, więc ma ona jakiś błąd, ale to samo tyczy się naszego systemu BMS, który monitoruje pracę baterii, więc tu się wszystko będzie zgadzać. I jeżeli chodzi o szklanki, to szklanki będą też odpowiadały rzeczywistym parametrom naszych ogniw. A więc do celu. Eksperyment, który przeprowadzimy tutaj razem, który Wam pokażę, będzie polegał na tym, żeby zobrazować stan naładowania ogniw LFP. Chyba dobrze to powiedziałem. A więc teraz przejdźmy do postawienia kubeczka na wadze. Uruchomimy wagę. Ja postawię Was tutaj, żebyście lepiej mogli widzieć. Nie wiem, gdzie mam dokładnie postawić. Myślę, że będziecie widzieli, co tam na wadze dokładnie jest pokazywane. A może Was troszeczkę tu tak przestawię. O, może tak. Jak widzicie, waga ma jakieś tam swoje zakłócenia w odczycie, ale nic z tym raczej nie zrobimy. Stół się rusza, może jest trochę krzywy blat i tak dalej, ale powiedzmy, że jakieś tam 2 gramy czy 3 niech będą w tolerancji błędu. Ok, i zaczynamy od nalania wody. Ogólnie przyjmijmy sobie też, że nasza szklanka to jest ogniwo o pojemności 200 amperogodzin, a dla nas niech to będzie 200 gram. I my w tym momencie rozpoczynamy ładowanie tego ogniwa, pojedynczego ogniwa, prądem po prostu dajmy na to 150
A, czyli w godzinę naładujemy 150 Ah i to jest jakieś 75% wartości tego ogniwa. No więc nalewamy 150 gram wody. Mamy 153 gramy. Jakbyśmy bardzo byli szczegółowi, możemy spróbować troszeczkę odjąć. O, proszę bardzo. O, trochę za dużo, trochę. O, widzicie? Jak nam waga tutaj oszukuje? Zakłócenia. Dobra. Jedną szklaneczkę mamy nalaną. Wyłączymy wagę. Moja waga nie umie się tarować. Postawimy drugą szklaneczkę. Uruchomimy wagę. Ona się nam wytaruje. I znowu ładujemy ogniwo. Spróbujemy je precyzyjnie doładować. O, widzicie, samo się nam doładowało tutaj. Ok, myślę, że te 2 gramy, no troszeczkę nam tu waga oszukuje. Ciężko jest nam tutaj to dobrze oszacować, ale ok, odstawiamy kubeczek. I teraz zobaczcie, jaki jest efekt. Zobaczcie sobie, jaki jest efekt ładowania. Jak widzicie, mimo że obydwa kubeczki są na pierwszy rzut oka takie same, może mają drobne różnice, może nie mają, ale są praktycznie takie same, to poziom wody w tych 2 kubkach jest różny. I teraz pytanie, z czego wynika różny poziom wody w tych kubkach? A odpowiedź jest bardzo prosta. Z różnej pojemności takich samych ogniw. Takich samych, mam na myśli tutaj model, producent, partia produkcyjna, produkt itd., itd. Mimo tych wszystkich zapewnień, ogniwa nadal mają różną pojemność. Nadal będą różnie pracować. Analogicznie. Wszystko ładnie, pięknie, kiedy te ogniwa wyglądałyby tak jak te szklanki. Co mam na myśli mówiąc, wyglądałyby tak jak te szklanki? Gdybyśmy dokładnie widzieli poziom naładowania ogniwa. Tak jak widzimy tutaj poziom wody. Natomiast jak wszyscy dobrze wiecie, poziom wody w ogniwach LFP, a właściwie nie poziom wody w ogniwach LFP, a poziom SOC w ogniwach LFP, w pewnym zakresie ich pracy jest dla nas niewiadomy, ponieważ charakterystyka napięciowa takiego ogniwa jest bardzo płaska. I żeby teraz lepiej zobrazować Wam wygląd takiego ogniwa, posłużę się kolejnym elementem, który przygotowałem. I teraz przestawię Was w inne miejsce. Włączę siedzenie i zrobię bardziej tu. Żeby zobrazować Wam pracę ogniwa LFP, przygotowałem takie złożenie karteczek. Ok, i teraz to będziemy robić w ten sposób. Ja jeszcze przygotuję sobie teczkę. Wystarczy. I tak to właśnie w tym momencie wygląda. I teraz po raz kolejny mamy 2 ogniwa odpowiadające ogniwom LFP, z tym, że bardziej podkreślam, nie w 100% odpowiadającym, jest ta szklanka. Dlaczego? Dlatego, że ma tu naklejoną tą karteczkę. I teraz musimy wytłumaczyć sobie, dlaczego tak jest. Dlaczego ta szklanka z naklejoną tutaj kartką odpowiada charakterystyce ogniwa LFP. W tym celu pokażę Wam charakterystykę właśnie tego ogniwa na podstawie wykresu, który znalazłem w internecie.
mamy tutaj taki wykres ogniwa pojedynczego LFP. Mamy jego poziom naładowania, mamy napięcie na osi pionowej, a tu określony jest on jako napięcie otwarte ogniwa LFP. Więc na podstawie tego możemy sobie określić przy nieużywanym ogniwie, jaki jest jego poziom naładowania. I teraz powiedzcie mi, jeżeli jesteśmy tu, w tym miejscu wykresu, to możemy mieć poziom naładowania 75%, a jeżeli jesteśmy tu, w tym miejscu wykresu, to możemy mieć poziom naładowania 40% i równie dobrze możemy mieć 60%. Zauważcie, że według tego wykresu napięcie zmieni się albo się w ogóle nie zmieni. I teraz, jeżeli wyładujecie do napięcia tego i odstawicie na chwilę takie ogniwo, na jakieś 30 minut takiego czasu po naładowaniu, zostawicie je w sposób niepodłączony do układu, jeżeli nie będziecie wiedzieli, ile prądu, ile amperogodzin weszło do tego ogniwa, to wy nie będziecie w stanie wiedzieć dokładnie, w jakim stanie naładowania jest to ogniwo. To wynika właśnie z tego wykresu. I teraz właśnie dlatego na tę szklankę nakleiłem kartkę, która obrazuje właśnie tą część płaską wykresu poziomu naładowania ogniwa LFP. Ponieważ patrząc na tą szklankę w ten sposób, jeżeli ja za chwilę trochę wody odleję, to wy nie będziecie wiedzieli, ile wody w tej szklance jest. A poziom wody uznajemy tu jako napięcie ogniwa. Oczywiście, tak jak mówię, nie jestem ekspertem. Na razie powoli zaczynam rozumieć pracę tych ogniw LFP i powoli zaczynam rozumieć, jak się z nimi obchodzić i jak powinno się je ładować. Bo to głównie chodzi o ładowanie. Dlaczego ładowanie? Ponieważ, tak jak mówiłem na wcześniejszym filmie, ja nie zamierzam rozładowywać tego pakietu mojego niżej niż 20%. A zobaczcie sobie, tu w tym momencie mamy 25%, czyli 20% będzie gdzieś powiedzmy tu. Więc ja praktycznie rzecz biorąc jeszcze znajduję się w tej płaskiej części wykresu. I to napięcie niech ono będzie na poziomie 3,1 V, 3 V na ogniwo. Czyli jak sobie pomnożymy te 3 V nasze przez liczbę ogniw w układzie, to nam tu wyjdzie 48 V całego pakietu. Tak jak mówię, szklanka nie jest jeszcze takim dobrym zobrazowaniem ogniwa LFP, ponieważ brakuje tu pewnych istotnych szczegółów, które widzicie na wykresie napięcia w baterii w zależności od poziomu naładowania, napięcia w ogniwie w zależności od poziomu naładowania, ponieważ tu na końcówkach mamy tu na końcówce stromy zjazd i strome wzniesienie do góry. Ja dla Was przygotowałem jeszcze jeden mój wizualny sposób przedstawienia wyglądu, jak ja to widzę, ogniwa. Nie jest on jeszcze tak prawidłowy, jak być powinien, ale wygląda on mniej więcej w ten sposób. Jest to narysowane ręcznie, ale tak można powiedzmy, że zobrazować wygląd ogniwa. Jak widzicie, startujemy od napięcia 2,5 V. Mamy tutaj taką stożkową część, która dosyć szybko się będzie wypełniała. Wypełniamy do 3,1 V. Później wchodzimy na poziom 3,3 V. Tu mamy w procentach też, ile energii upakujemy do tego poziomu, czyli tu mamy około 20%, 25%. Różnie jest to na różnych wykresach opisywane. Wygląd ten dotyczy oczywiście ładowania, więc napięcia z racji tego, że dostarczamy ładunek do ogniwa, będzie również podwyższone. I od
Tu jak mamy tą część stożkową, od tego napięcia 3,1 V, zaczyna nam się to ogniwo rozszerzać na bok, niewiele rosnąc i później dochodząc do napięcia 3,3 V, mamy już tą część dosyć szeroką. Ona, myślę, że powinna być narysowana bardziej szeroka, mniej wysoka tu, bardziej spłaszczona, ale ja to narysowałem w ten sposób. I od 3,3 V mamy już dużą pojemność tego naszego naczynia i tutaj dużo nam wejdzie tego naszego prądu, tej naszej pojemności baterii. I tutaj mieści się do 70% energii całego ogniwa. Później dochodzimy do napięcia 3,4 V i od tego napięcia, nawet może trochę wcześniej, rozpoczyna się zwężanie tego naczynia aż do napięcia 3,45, gdzie to zwężanie naprawdę bardzo mocno strzela do góry do napięcia 3,65. Tak ja wizualizuję sobie ogniwo LFP, aczkolwiek z tą różnicą, tak jak podkreślam tutaj, że powoli dochodzę do tych wniosków cały czas i ta wizualizacja już wiem, że powinna być zmieniona, bardziej poszerzona i na tej części tu szerokiej i bardziej spłaszczona, bo tu mamy właśnie największą pojemność. Dodatkowo jeszcze, co istotne, należy tu uwzględnić jeden szczegół, który pokazałem Wam na przykładzie szklanki, a tym szczegółem jest ta czerwona karteczka. Z racji tego, że tu od napięcia 3,3 V do napięcia 3,4 V pojemność jest tak duża, do 70% energii zgromadzonej, to naczynie powinno wyglądać w ten sposób. Czyli jakby to najprościej ująć, my, szacując dokładną pojemność poszczególnego ogniwa, bez wiedzy o tym, ile energii ono ma w sobie zgromadzonej i nie wiemy, ile naładowaliśmy, potrafimy odczytać tylko dół, ponieważ tak jak na tym przykładzie, dół jest dla nas widoczny i góra jest dla nas widoczna. Natomiast jeżeli my będziemy pracowali w tym czerwonym zakresie dla tego ogniwa, czyli do tego napięcia 3,4 V, nawet tam trochę wyżej do 3,45 dojdziemy, ponieważ tak jak mówię, nie wzorujcie się tym, to nie jest takie idealne. My nie widzimy, co jest tutaj i to się tyczy pojedynczego ogniwa. A jeżeli my mamy ze sobą w naszym magazynie połączonych szeregowo 16 ogniw, to sytuacja robi się bardziej skomplikowana. Więc jeżeli Wy, drodzy widzowie, ładujecie w większości cyklów swój pakiet do napięcia 3,4 V, to Wy w rzeczywistości nie wiecie, ile w te Wasze ogniwa, poszczególne mówię, bo w szeregu jest jeden mały problem. Nie wszystkie ogniwa równo przyjmują energię, dochodzą straty różne, ogniwa się grzeją i tak dalej, i tak dalej. Są to właśnie straty energetyczne. Z ilością cykli na ogniwach zaczyna występować różnica i Wy, pracując właśnie w tym zakresie do 3,4 do 3,45 właściwie V, to praktycznie nie widzicie tej różnicy. Więc no, Wasze ogniwa idą równo, bo napięcie na wszystkich jest tutaj bardzo podobne, bo to wynika po prostu z charakterystyki pracy takich ogniw, że w pewnym zakresie, tak jak Wam pokazywałem, napięcie się praktycznie za bardzo nie zmienia, więc jest trudne do rozpoznania SOC, State of Charge, czy poziom naładowania po polsku. Więc jeżeli Wy nie balansujecie tych ogniw, to po prostu te ogniwa macie rozjechane cały czas.
i na takich pracujecie. No ale napięcia się zgadzają, więc myślicie, że jest wszystko dobrze, bo Wam tam nic nie odskakuje. No ale wykres jasno i wyraźnie pokazuje, że przy napięciu 3,3 V przy otwartym ogniwie to my możemy mieć 25% naładowania albo 75%. No ja tych informacji nie wymyśliłem sobie. To po prostu wynika z charakterystyki pracy tego ogniwa. Mam jeszcze inne tutaj wykresy, które przesłał mi jeden z komentujących. Tak, tu jest wykres ładowania ogniwa. Zobaczcie sobie sami. To już jest wykres z testera ogniw LFP. I jak widzicie, zaczynamy od napięcia 2,5 V ładowanko. I tu ta niebieska linia odpowiada napięciu rzeczywistemu na ogniwie. I jak bardzo szybko od tych 2,5 V to napięcie rośnie, dochodzi do poziomu 3 i jakieś tam 0,3 V. Tylko 3,3 V to będzie gdzieś, powiedzmy, w tym miejscu. Tu będzie gdzieś 3,3 V. I później tu mamy 3,40. Tu mamy 3,3. Jakbyśmy ten wykres trochę bardziej rozciągnęli, to będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Ta płaska część będzie bardziej płaska wtedy. Od tego momentu zaczyna się taka prawdziwa praca tego ogniwa LFP, czyli wartość napięcia w stosunku do prądu, który jest oznaczony tu czerwoną linią, nieznacznie ulega zwiększeniu. I ulega zwiększeniu w związku z tym, że do ogniwa jest cały czas dostarczany prąd, ponieważ jest ono ładowane. Gdybyśmy podczas procesu, na przykład w tym miejscu, rozłączyli ogniwo jedno, poczekali i ładowali w tym samym czasie drugie i po jakimś pewnym czasie w tym miejscu rozłączyli drugie ogniwo, jeżeli one będą w otwartym stanie, to my już nie wiemy, ile i nie wiedzielibyśmy, ile do jednego i do drugiego ogniwa włożyliśmy amperogodzin, to my nie będziemy w stanie rozpoznać, w jakim stanie naładowania są te dwa ogniwa. I teraz, żeby mieć informację o tym, w jakim stanie naładowania są Wasze ogniwa w pakiecie, to nie wystarczy, że Wy będziecie ładować te ogniwa do napięcia 3, 4 czy 45 V cały czas i nie będziecie ich rozładowywać do napięcia tam, nie wiem, 3,1 V. Będziecie pracować w takim zakresie, w tych 70% możliwości pracy ogniwa i zliczali prąd, który wpływa i wypływa do układu, bo to jest za mało, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, ogniwa są różne, są straty i w czasie pracy to wszystko narasta, nawarstwia się. Tam jest bardzo dużo zmiennych, które wpływają na to, że jednak te ogniwa wszystkie nie pracują równo. Dochodzą rezystancje połączeń, dochodzą rezystancje samych ogniw i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, ja nie jestem ekspertem tutaj, ale jeżeli Wy będziecie pracowali tylko do tego poziomu, to Wy nie wiecie tak naprawdę, jak wszystkie szeregowo połączone ogniwa w Waszym układzie wyglądają. I teraz jedyny sposób, może nie tyle co jedyny sposób, są dwa sposoby na to, żeby kalibrować od czasu do czasu ogniwa. Ku temu służą dwa rozwiązania. Mianowicie wykorzystamy albo tą dolną część wykresu i to rozwiązanie nazywa się dolny balans, bo mamy tutaj, jakby to powiedzieć, jasną informację o tym, że dane ogniwo jest już rozładowane. Natomiast ten sposób balansowania w przypadku naszych systemów fotowoltaicznych w szeregu jest dość kłopotliwy w wykonaniu, ponieważ jeżeli któreś z ogniw wylatuje już z napięcia ustawionego na BMS-ie, no to cały pakiet odłącza się od rozładowywania. Więc z mojego punktu widzenia druga opcja jest o wiele lepsza, czyli ta część wykresu. Ta część, która tu pikuje do góry. I to nazywa się górny balans. I teraz, żeby od czasu do czasu skalibrować, może nie tak, żeby mieć dobrą kontrolę nad prawdziwą pojemnością Waszego pakietu, Waszego magazynu, Wy musicie od czasu do czasu cyklicznie robić górny balans, ponieważ tu w tym momencie wykresu macie jasną informację o tym, że ogniwa, które macie,
są po prostu rozbalansowane, bo będziecie to widzieć dokładnie na BMS-ie, że wylatują Wam po prostu z widełek napięciowych. Pewne ogniwa będą szybciej będą osiągały wyższe napięcie, a to jest jasna informacja o tym, że te ogniwa są bardziej naładowane albo mniej pojemne. I tylko właśnie w tej górnej części wykresu, tutaj bliżej napięcia 3,65 V, Wy będziecie w stanie po prostu wyrównać wszystkie ogniwa w pakiecie. Dzięki temu Wasz pakiet będzie rozładowywał się równo. Nie wiem, czy dobrze w tym filmie wytłumaczyłem Wam moje rozumowanie tego całego ustrojstwa, jakim jest ogniwo LFP. Zresztą bardzo fajne ogniwo, bardzo fajny rodzaj magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej. Trzeba tylko po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć sobie o tym, że te ogniwa, tak jak to piszą w wersjach takich, że zrób to sam, nie są takie bezobsługowe. Jeżeli nie kupicie sobie baterii, akumulatora, magazynu takiego gotowego, który jest w formie zamkniętej, mam tu na myśli oprogramowaniem, do którego Wy nie macie wstępu i nie jest ono skonfigurowane przez producenta, no to musicie troszeczkę zaczerpnąć wiedzy na temat tego, jak to wszystko dobrze poustawiać. Oczywiście na koniec tego materiału, ja nie wiem, gdzie mam patrzeć też, bo to jest takie dość kłopotliwe, bo patrzę się na ekran, a powinienem patrzeć się właśnie tak jak teraz w kamerkę, więc wybaczcie mi to. Co miałem powiedzieć? No też właśnie, więc jeżeli budujecie magazyny i konfigurujecie w nich BMS-y, to moim zdaniem powinniście się bardzo dobrze zapoznać z specyfikacją ogniw, to jest raz, i w ogóle z charakterystyką pracy ogniw LFP. No i oczywiście z oprogramowaniem samego BMS-a, żeby poustawiać tam wszystkie wartości. Nad czym ja właśnie pracuję. Właśnie jestem w trakcie uczenia się tego wszystkiego, stąd też dodaję Wam filmy związane z moimi przemyśleniami. Nie traktujcie mnie tu jako eksperta, kogoś, kto pozjadał wszystkie rozumy i chce Wam coś udowodnić. Ja tylko po prostu przekazuję Wam informacje i wnioski, do których dochodzę i prawdopodobnie one będą się zmieniały w czasie, ponieważ nie uznaję tego za wiedzę skończoną. Myślę, że nawet sami producenci ogniw LFP ciągle się o nich uczą, więc to jest dobra analogia. Nie, przepraszam, to nie jest taka dobra analogia, ale to już przybliżona analogia ogniwa LFP. A teraz napiję się wody i powiedzcie mi, w której szklance jest więcej wody? Tak jak patrzycie teraz. W tej czy w tej? Bo w tej z czerwoną kartką pojawiły się jakieś straty. Coś tam na bok popłynęło. Pozdrawiam i cześć.